while Dima is setting up his technology, please allow me to say a few words about Dima Panto, because Dima was also here 2 years ago. And Dima, as you may know from his explanation yesterday, he was born in Kazakhstan, where his Polish grandparents were exiled in 1936. He has worked as a teacher of history in Kazakhstan, an expert at the Center for Support of Victims of Destructive Religious Movements, so again, some trauma work. And he has now a position at the Museum of World War II in Gdańsk. For many years he's participated in organizations concerned with Siberian deportees, and he is working on a film which I'm pleased to say Chris Siberia has been working to support, called I'm a Pole, I Wait, about his village in Krasnodolsk. Wytłumaczę po polsku, teraz dla nas polskojęzycznych. Dima urodził się w Kazachstanie, gdzie miał pradziadków Polaków, którzy zostali wywiezieni w 1936 roku. I to znaczy z polskich wsi, które były pod władzą sowiecką już przed wojną. I Dima pracuje obecnie na Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i od lat pracuje z organizacjami Sybiraków. W tej chwili pracuje nad filmem już od kilku lat, poparty także przez Kresy Syberię. I do tego może połączę pomysł w zawiązaniu do przemówienia Adriana. In a connection to the speech by Adrian that we just gave, I just wanted to make the connection that 3 or 4 of the artists who you mentioned are actually members of Kresy Siberia, and the film Once My Mother was actually supported in production by Kresy Siberia. So perhaps we have some role in helping to facilitate that unification. Chciałem wspomnieć, że z artystów, którzy Adrian wspomniał, to Fundacja Kresy Syberia właściwie ma ich członków, 4 z tych 6 i właściwie poparliśmy film Niegdyś moja matka, więc może nasza fundacja może odegrać jakąś rolę w właśnie nawiązaniu, pojednaniu tych różnych wątków, żeby były zjednoczone i z tym też film pana reżysera Dima Panto, którego teraz podaję. Who I give to you now without further introduction. Dima, masz pół godzinki. Dzień dobry Państwu. Chciałbym swoje wystąpienie podzielić na takich 3 części. Jedna będzie część merytoryczna, gdzie wkrótce opowiem Wam, dlaczego w 1936 deportowali Polaków. Druga część zrobię takie małe sprawozdanie z tego, co mi się udało zrobić za tych 2 lata, kiedy po raz pierwszy prezentowałem projekt filmu. I na koniec pokażę kawałeczek tego filmu, i to, co mi udało się zrobić, żeby zobaczyliście, powiedzieliście, jak to wygląda. Good morning, ladies and gentlemen. I have my paper will have 3 parts. In the first section, I will explain this history, why Polish people were deported in 1936. Then I will explain what I've managed to accomplish in the last 2 years since our conference, when I told you that I was going to embark on this project. And at the end, I will show you part of the film so that you can see how it turned out. Sporo osób wie, że po traktacie ryskim część tych dalszych kresów została poza granicami Polski, w Związku Radzieckim. Tam się odnalazła też moja rodzina i rodziny wielu Polaków, którzy w 1936 roku byli deportowani do Kazachstanu. As many of you may know, after the Treaty of Riga, some of the Polish territories that were further to the east fell to the Soviet Union. And in 1936, the Polish people from that area were deported, and so my family was deported into Kazakhstan. Deportacja to się nazywa, to jest jedna z części dużej takiej akcji deportacyjnej w Związku Radzieckim, tak zwanych przygranicznych deportacji. Zaczęło się wszystko z deportowaniem Finów w 1935 roku, w 1936 Polaków i Niemców i w 1937 zakończyła się ta fala deportacji deportacją Koreańczyków z Dalekiego Wschodu. So this deportation was part of the bigger Soviet project called Frontier Deportations.
In 1935, the Finns were deported from the frontier areas. In 1936, Poles and Germans, and it all ended with, in 1937, with the deportation of Koreans in the Far East. Głównym powodem tej przygranicznej deportacji co do Polaków i Niemców, którzy byli deportowani razem jakby z moją rodziną, przede wszystkim było oczyścić granicy, które były tuż obok Polski, dlatego żeby po prostu ludzie uciekali tam, przekazywali swoim krewnym, jak to wspaniale, w nawiasach mówiąc, mieszkać w Związku Radzieckim i też żeby Związek Radziecki mógł budować umocnienie w tej linii, w tym obszarze, dlatego musiał wyczyścić tą zonę przygraniczną. So the reason for the deportation of Poles and Germans from the area was that the Soviet Union was wanted to avoid contacts between the Poles in the Soviet Union and the Poles in Poland, so that no information would be filtered into Poland about this quote-unquote wonderful life in the Soviet Union. But also the plan was to fortify the western frontier of the Soviet Union, and so civilians had to be removed to clear the area for future fortification and construction. Drugą przyczyną masowych deportacji w głąb kraju Związku Radzieckiego do Kazachstanu była konsekwencja głodu. Ogromna część ludności Kazachstanu umarła w skutku głodu 1932-1933 roku i by zasiedlić opuszczale przestrzenie stepu, trzeba było dokonać deportacji, żeby ta gospodarka, industrializacja, która w Związku Radzieckim się rozpędzała, po prostu musiała się stać, tak musiał ktoś pracować. Another reason for the mass deportations was the devastation of parts of Kazakhstan due to the hunger and famine that had taken place in 1932 and 1933, when great numbers of Kazakh people died of starvation. And so the Soviets wanted to settle those areas that had been affected by the famine to make sure that there are enough hands to work in that area. Trzecim powodem było to, że Związek Radziecki chciał wyeliminować bogatą część populacji swoich ludzi. Poprzez osiedlenie 1936 roku władze chciała dokonać to, czego nie zdążyła zrobić kolektywizację. Polacy często kojarzyli się z kulakami, z bogatymi ludźmi, tak nawet mówiono, jeżeli Polak to kulak. I więc dlatego, żeby osiedlić, dokończyć tą kolektywizację, musieli właśnie rozbić te mocne gospodarstwa przy granicy i wysiedlić ich do Kazachstanu. And thirdly, the deportations were part of were for the Soviets to complete the work of collectivization, because Polish people were always referred to as kulaks. It was known that the Polish farmers were rich and had large areas of land. So in order to break down this legend and also the ownership of land by the Polish people, they were resettled to Kazakhstan, where they became part of the collectivization program. Tak więc sowiecki system jedną deportacją rozwiązał kilka problemów. Oczyszczenie obszarów przygranicznych, zasiedlenie terytorium opuszczonego po wielkim głodzie, kontynuację walki z kulakami oraz rozpoczęcie industrializacji. So the Soviet Union killed several birds with one stone by deporting these deportations. One was to cleanse the frontier, then to settle the devastated areas of Kazakhstan, then to deal with the problem of kulaks, of Polish kulaks in the west, and finally industrialization. Jeszcze z takich ciekawostek myślę, że będzie ważne, że ta deportacja, którą moja rodzina była deportowana w 1936 roku, była de facto pierwszą deportacją, którą przeprowadziła NKWD od początku do końca. Wcześniej nie uczestniczyli w deportacjach, ale tylko nadzorowali, uczyli się, a to była pierwsza deportacja, którą oni od początku do końca przeprowadzili. And an interesting piece of information, the deportation of 1936 that my grandparents were part of was the first deportation begun and finished
completely conducted by the NKVD. Previously, the NKVD either did not participate in the deportations or just worked as observers or were there to learn. And this was their first deportation that they completed from the beginning to end. Wiadomo, że ta deportacja troszkę się różniła od tej deportacji, która odbyła się w 1940 roku i później, a jednak ogólna liczba osób, która była deportowana, jest to około 70 000 i This deportation was in many ways different from the deportations of 1940, but in this deportation about 70,000 people were deported. Dano ludziom troszkę więcej czasu na zbieranie się i pozwolono nawet zabrać bydło, też będzie w filmie o tym opowiedziane. W jaki sposób, do tego nie chcę wchodzić w szczegóły, zobaczą Państwo w prezentacji, ale jednak dopuściło się kilka takich podstawowych błędów i też oszukanie ze strony NKWD polskiej ludności. In this deportation, people had more time to pack their things and also were allowed to bring along their cattle, which you will see in the film. I'm not going to talk much about it. But also there were several errors that the NKVD committed, and also the NKVD lied to the Polish people. Ludzie byli przekonani ze słowem NKWD, że jadą do Kazachstanu i że tam jest bardzo ciepło i na przykład dlatego w ogóle nie wzięli ze sobą ciepłych ubrań, tylko skupili się na zebraniu innych rzeczy, a wszyscy wioski, które były założone, to jest około 40 parę wiosek, byli na północy, gdzie faktycznie znajduje się w Syberii, jest bardzo zimno i przez 8 miesięcy jest zima. For example, the people were told by the NKVD officials that they were going to Kazakhstan where it's always hot, so they didn't bring any warm clothing with them. They concentrated on packing other important things. And in truth, what happened was that the 40 Polish villages that were settled this way were located in the northern part of Kazakhstan, which is practically in Siberia, where 8 months out of the year it is winter. Później były jeszcze kolejne pogłoski, na przykład mówiono, że w Kazachstanie nie ma soli, tak? I niektórzy rodziny po 15 kg soli ze sobą zabierali. There were other rumors, such as there is no salt in Kazakhstan, so some families brought 15 kilograms of salt with them. Jeszcze jedna anegdotka, może w takim smutnym temacie, że ludzie działając w panicy zabierali ze sobą też bydło, tak? I wiadomo, że najlepiej się opłacało wziąć krowę, tak? Bo ona daje mleko i inne produkty i zapomnieli w ogóle o bykach, więc ciężko było później jakoś to, tak powiem, rozpowszechnić, żeby te krowy się ocielili dalej, ale jakoś tam później rozwiązywali ten problem. So people were, packing in panic, so they were allowed to bring cattle. So they decided that they needed to bring cows because cows are more useful, they give milk and so on. So everybody brought cows and they forgot to bring bulls with them. So they had a problem when they arrived because they had, they couldn't really make more cows. But they ended up solving the problem on location. Więc można powiedzieć, że ta deportacja była przeprowadzona w dwóch falach. Pierwsza grupa przywieźli do Tainszy 10 czerwca, a druga grupa właśnie przyjechała do stacji Tainsza, z których później rozsiedlali po stepach, po wsiach we wrześniu, październiku 1936 roku, więc w tej chwili to jest 80 lat temu. To jest bardzo symbolicznie. There were two waves of deportation. The first one arrived in Taincha on the 10th of June, and the second one arrived in October of 1936. So this year it will be 80 years. It's a very significant day. Bardzo się cieszę, że mogę właśnie w tym momencie opowiadać, kiedy właśnie moja babcia, mój dziadek właśnie, bo on był malutkim dzieckiem, wylądował w Kazachstanie. So I'm thankful that I can stand here and tell you about it about the same time that my grandmother and my grandfather arrived in Kazakhstan.
I dalej było w ten sposób, że musieli ich rozsiedlić w gołym stepie, gdzie ich ciężarówkami albo końmi wyprowadzali z całym majątkiem. I najgorzej dostało się właśnie tym rodzinom, które jako pierwsi przyjechali w czerwcu, bo musieli na nowo budować tą wieś. Te osoby, które przyjechali w drugim rzucie, było troszkę łatwiej, ale nie zmieniało to faktu, że musieli przez pierwszą zimę mieszkać w namiotach wojskowych. And the people were brought to their settlement area by lorries or trucks or in horse wagons with all of their stuff. And the first wave, the people from the first wave of deportations who arrived in June had a much harder job to do because they had to build the villages out from nothing. And then the second wave of deportations already arrived in something that had already been begun. But it didn't change the fact that they all had to spend their first winter in tents. I tak wyglądał ten początek, tak powiem, przyjaźni mojej rodziny i rodziny 70 000 Polaków z Kazachstanem. Przy innej okazji myślę, że opowiem, jak w ogóle powstawali te wioski, a teraz chciałbym się skupić właśnie na tej drugiej części, przechodząc do swojego projektu. And this was the beginning of the friendship between 70,000 Poles and Kazakhstan. And I will tell you on another occasion about how the villages were settled and how they were founded. But now I would like to go on to the next part of my paper, which is my project. 2 lata temu chciałem upamiętnić to wszystko, bo wiedziałem z jakim czasem musimy się zmierzyć, bo sporo starszych osób odchodzi i też znikają te wioski, do których byli ludzie deportowani, bo ludzie wyjeżdżają stąd, wracają do Polski, albo wyjechali tam do Niemiec, albo wyjechali do miasta innego. I więc za chwilę już ślad po tym wszystkim, po tej deportacji może zniknąć i współczesna młodzież, w ogóle inne pokolenie nie dowiedzą się w ogóle, że była jakaś deportacja w 1936 roku. 2 years ago, I decided to start working on this project when I realized that I was running out of time because the elderly people who still remembered were dying out. And also the villages began to disappear as younger people started moving back to Poland, some of them to Germany, some of them just moved to cities. And so I saw that I must do something to make this history go on and continue and be known. Jako historyk w wykształceniu nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby pamięć o tych ludziach, żeby ich głosy byli zatarte w historii, więc postanowiłem zrobić coś dla tego, żeby to upamiętnić. As a historian, I could not allow those people's voices to disappear in history, so I decided to do something to commemorate them. Postanowiłem napisać taki projekt, żeby zrobić z tego dokumentalny film. Dlatego, żeby zacząć to, zaproponowałem też w tym muzeum, w którym pracuję, który wydzielił mi środki i mi udało się w trakcie tych 2 lat nagrać 16 notacji ze świadkami historii deportowanych w 1936 roku. I managed to raise funds from the museum that I worked with, and so I managed to record 16 accounts of deportees from 1936. I więc na razie ten materiał, wiadomo, że jest muzeum, ale jeszcze nam brakuje, żeby zrobić pełny film do tego, ale z moim przyjacielem, kolegą Mateuszem my zmontowaliśmy i chcemy teraz za chwilę zaprezentować, jakby ten film wyglądał i w jaki sposób chcemy dalej kontynuować pracę nad nim. Już mamy sporo materiałów, aczkolwiek jeszcze do pełnego filmu nam jeszcze brakuje. This material is now stored at the museum, and there's still some work to be done for it to be turned into a documentary film. But my colleague and I put together some of it so that I can show you what it will look like. We still have a lot of work to do though. I to, co robię, sprawia dla mnie takie wielkie
też nadzieję, marzenie. Na przykład w trakcie przygotowania tego filmu zmarła moja babcia, odeszła i jeszcze jedna osoba, którą my nagrywaliśmy, więc to naprawdę trzeba się z tym spiąć. Jeżeli my chcemy upamiętnić, to teraz już ostatni dzwonek na to, żeby to zrobić. And while I was working on this project, my grandmother passed away and also another person that I knew. So this made me understand that we really have to hurry if we're going to complete this project and commemorate this history. Ja też bardzo dziękuję Stefanowi i fundacji, że wspierają, pomagają mnie też w tym, co robię i że tu jest grono tych ludzi, którzy wiem w oczach, w rozmowach, że nie są obojętny los tych ludzi, którzy zostali tam w Kazachstanie. Może nigdy nie wrócą, ale jest to bezmiernie miło też dla mnie, jako potomkowie tych ludzi, widzieć to, słyszeć to i też o tym opowiadać, żeby jak najwięcej ludzi o tym widziało. And I would like to thank Stefan and the foundation for their support and for all their help in my work. And also to you, because I can see in your eyes that you really care about those people who might never come back to Poland, but that they are Polish back in Kazakhstan. I więc teraz chciałbym powiedzieć to, co udało się nam zmontować. Tam są oryginalne też zdjęcia z epoki pochodzące, więc taki krótki film. Jeżeli jeszcze troszkę czasu zostanie, to może będą pytania, to chętnie odpowiem. So I would like to show you what we have already done. This small part of the film. It contains some original photos from the era, and then if we still have some time for questions, I can answer them. Ja zostawiłem oryginalny dźwięk tych ludzi, którzy będą mówić, żeby usłyszeliście, jak ten polski język teraz brzmi. Są napisy po angielsku na dole, więc można sobie przeczytać. You will hear their original voices, so you can know what their Polish sounds like, and then there will be English subtitles. So if you don't know Polish, you can read. На пам'ять уже от не пам'ятаю, вже моя голова, вже много я поговорила і все. Ну, чекайте, зараз ще ж. Ну от зараз ми співаємо на похоронах. На Аню панський янкнели дзвони, і тиха скарба янкнела вдаль, і заспевніли срібністі тони, на землі смутек, на землі жаль, і заспевніли срібністі тони, на землі смутек, на землі жаль. То так як я з детства пам'ятам шум такий поднявся, люди стали плакати. І нас сказали до рання зібратися за 24 годин, щоб ми зібралися. Ну дуже пам'ятам добре, як ми їхали, дуже довго їхали. Вагони були товарні, такі якісь там зроблені. Діти маленькі в тим вагоні. Мужчини були в других вагонах, вивезли крови з товар з собою. А ми такі малі діти, родиці, матки, бабці їхали. То не можна було горбатки випити, бо так шарпав ten вагон нас. То і впадали з вишка, і горбатка горонця розливалася. А я не могла переносити ту їзду. А в мами була ще маленька дівчинка. Ага, то вона дає вже, щоб хтось був, а мене вже на руки, мене вже буває, щоб я от не могла їхати. Воно там їде штурмовить, і мені воно все було. Це ж не був поїзд спеціальний такий, що а він товарняк, там і люди, і ті корови теж, як гнетим, то ці корови аж... Люди знали, що раз вистрілка, то вже треба встраюватися навсегда, де все. Бо иначе жалеет. То была станция Таянча, а там только привозили нас на машинах и высыпывали прямо так, голый степ. Nic не было, ни трава jedna, ни корчика не было, nic. И дуже нам там тяжко было, сломку полило, дети маленькие дуже вмирали, а зрубили
такі палатки, як барак Глуги, і кожна сім'я собі виділяла шестирадлим якимось там одіялом чим-небудь, вже ковалечик такий, скільки там якась, не постіль була, а якісь от привозили, десь нам казаки трошки сразу стали допомагати. Бо хто попадало, як мовили, старі поселки, то там було легше. А у нас от голод, щоб було починати зі степу, ніц не було. Отче наш, кто есть не весенче, имя Твое, пшись хвалество Твое, будь воля Твоя, як в небі, так і на землі. Хліба нашого повшинного дай нам дісь. І отпуща наші вини, яко і ми отпущали нашим, не давайте в нас на покушення, а не нас избав от злого. Амен. Здравость моя, ласки, спевна Пан з Тобою, благослови нас. Плохо. 14 дней я стал благословенного живота Твоего, святого.